Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Magda. Cześć. Powiedz mi, gdzie ostatnio nurkowałaś? To było chyba początek października, tak, na Mazurach. Także może się wydawać nic atrakcyjnego i oczywiście było zimno, było zero wizury, lał deszcz. Także... Ale lodu nie było. Nie, no lodu jeszcze nie było, było cudownie. Super. Znajdujemy się prowadzisz kierunek archeologii podwodnej. Powiedz mi, czym się zajmujecie na tych studiach? To znaczy, ja jestem jednym z pracowników pracowni archeologii podwodnej na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i dodatkowo jeszcze koordynuję studia podyplomowe archeologia podwodna, które prowadzimy tutaj na wydziale. Zapomniałam pytania. Czym się zajmujecie na tej archeologii? Nurkowaniem, badaniami, czy tylko teorią? Nie, tak naprawdę wszystkim. Przede wszystkim jesteśmy na Uniwersytecie Warszawskim, więc naszym głównym celem jest kształcenie, prawda, prowadzenie zajęć i kształcenie studentów na kierunku archeologia podwodna, a tak naprawdę w specjalizacji archeologia podwodna. I tak to są zajęcia zarówno proseminaria, seminaria, wykłady, konwersatoria z różnych dziedzin, które mieszczą się w archeologii podwodnej, jak metodyka badań, jak szkutnictwo, handel śródziemnomorski na przykład, prawda? To jest cały taki szereg zajęć. W każdym razie one prowadzone są na studiach licencjackich i studiach magisterskich, także można zrobić sobie licencjat oraz magisterium. Jeżeli ktoś chce pójść dalej, również może swój doktorat prowadzić w zakresie archeologii podwodnej, ale też prowadzimy roczne studia archeologia podwodna dla wszystkich osób, które chciałyby poszerzyć swoje horyzonty, dowiedzieć się czegoś więcej o archeologii. Także generalnie cykl każdego rodzaju studiów obejmuje tą teorię, obejmuje ćwiczenia, konwersatoria, ale też i obejmuje obowiązkową praktykę terenową, czyli udział, jeżeli nie w badaniach, chociaż to jest najczęściej, że udział w badaniach podwodnych, jeżeli nie, to w specjalnie organizowanych warsztatach archeologii podwodnej. Czyli też jest dużo praktyki, jakieś, nie wiem, wyjazdy i nurkowania, tak? To znaczy generalnie na studiach archeologia obowiązkowo, ja w tej chwili nie pamiętam dokładnie ile to jest praktyki, ale mniej więcej wypada tak, że po każdym roku studiów studenci wyjeżdżają na miesiąc praktyki terenowej. To w godzinach tam jest chyba 150 godzin po każdym roku. Na studiach podyplomowych mamy 30 godzin, to jest tydzień. Także i to jest to, co obowiązkowo musi być przeprowadzone, ale należy pamiętać, że jak powiem teraz 150 godzin praktyki podwodnej, no to wszyscy wiedzą hurra, miesiąc siedzenia pod wodą. Nie, słuchajcie, archeologia, czy to podwodna, czy jakakolwiek inna, to nie jest tylko w tym wypadku nurkowanie, a w innym wypadku tylko kopanie, co wbrew pozorom i nurkowanie i kopanie dla archeologów jest tą rzeczą najprzyjemniejszą. To jest szereg pracy laboratoryjnych, opracowywania materiału, dokumentacji, także to obejmuje cały ten proces, kiedy jesteśmy w terenie i od samego początku do końca prowadzimy badania, czyli ten proces eksploracji, dokumentacji, wstępnej konserwacji, inwentaryzacji, no i oczywiście napisania raportu i sporządzenia z tego pełnej dokumentacji, takiej już do zdania do konserwatora. Super, to mam takie pytanie, bo dużo ludzi myśli, że archeologia to poszukiwanie skarbów. Czy to jest takie poszukiwanie skarbów pod wodą? To znaczy, odkąd mamy do czynienia już z kierunkiem archeologia podwodna i jest to jeden z kierunków badań w archeologii, to przede wszystkim nie możemy już mówić, my nie przyjmujemy do wiadomości absolutnie czegoś takiego jak poszukiwanie skarbów i raczej celem naszej dydaktyki, naszego kształcenia w tym kierunku jest właśnie przekonanie wszystkich, że to poszukiwanie skarbów bardzo często jest nielegalne, bardzo często jest groźne, niesie ze sobą bardzo wiele niekorzystnych dla całości społeczeństwa zachowań, rezultatów i my tutaj właśnie nauczamy przede wszystkim o ochronie dziedzictwa podwodnego, o tym, że skarb ma tak naprawdę wymiar bardzo różny, prawda? Dla każdego skarbem może być zupełnie co innego. Nie zawsze jest to złoto, nie zawsze są to diamenty, bo to może być na przykład narzędzie krzemienne bądź fragment ceramiki, która jest rzadka na tym terenie. Ale przede wszystkim najważniejsze jest to, że co tak naprawdę rozumiem pod pojęciem skarbu, ale skarb jest dla nas o tyle niebezpiecznym słowem, bo oznacza jakieś takie troszeczkę moim zdaniem
szaleńcze poszukiwania, dociekanie troszeczkę często bez zachowania tych wszystkich walorów metodycznych, prawda? Bez tej naszej ścieżki metodyki. Natomiast przede wszystkim, na czym nam najbardziej zależy, to żeby każdy dowiedział się, że to wszystko, co znajdujemy, co wykonał kiedyś człowiek, co było związane z człowiekiem, to jest taki ślad i to jest nasze dziedzictwo. I to dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo podwodne, jak i lądowe, należy do nas wszystkich. To jest moje, twoje i to jest fajne właśnie, że w pojęciu skarb mamy tak z tyłu głowy nam się świeci, aha, skarb, bogactwo zabieram do kieszeni, bądź stawiam na półce, bądź będę miał z tego jakieś korzyści. Nie, to wszystko to jest dziedzictwo i to należy do nas wszystkich i każdy z nas ma takie samo prawo do niego. Brzmi super. To teraz tak jeszcze abstrahując od tematu skarbów, jakie w ogóle są wymagania, żeby dostać się na takie studia, zacząć studiować? Czy, nie wiem, skończyłem jakiś tam kurs OWD lub odpowiedni, czy to jest za mało, czy za dużo, żeby dostać się na taki kierunek? Mówię o tych zajęciach praktycznych, tak? Bo rozumiem, że teorii nie potrzeba mieć żadnego nurkowania, natomiast już na praktykę wypadałoby umieć obsługiwać się ze sprzętem nurkowym pewnie. I tu znowu mamy nasze studia stacjonarne, te licencjackie i magisterskie, gdzie tak naprawdę wymogi, to jest wstęp, to jest kwestia wymagań związanych z dostaniem się w ogóle na kierunek archeologia. Czyli to są zasady rekrutacyjne związane z odpowiednią punktacją na maturze, tak naprawdę. I tutaj tą ścieżkę wybieramy sobie później, już od pierwszego czy tam drugiego roku studiów możemy zdecydować się na pójście ścieżką archeologa podwodnego i tu nie trzeba być na początku ani płetwonurkiem. Właściwie to większość naszych studentów we własnym zakresie robi stopnie, ale nie tylko, bo mamy koło archeologii podwodnej, koło naukowe, studenckie archeologii podwodnej, które to współpracuje z różnymi klubami. Nasi koledzy mamy Akademicki Klub Płetwonurków, Akademicki Klub Nurkowy, chyba tak to się nazywa. W każdym razie mają też wsparcie tutaj od moich kolegów w szybszym kształceniu się jako płetwonurkowie, w wyrabianiu stopni, jak też trochę czasu na to, bo to są całe studia. Natomiast na podyplomówkę jak chcemy iść, tam faktycznie w wymaganiach jest napisane, że tak zwany średni stopień. No tak. I tu nie chcemy wchodzić tak naprawdę w żadne federacje. To chodzi o to, żeby to nie był nurek, który był w wodzie 3-5 razy, tylko najlepiej, żeby to było takie doświadczenie, które właśnie w każdej federacji są tak zwane średnie stopnie, prawda? Tak. Które obejmują też już elementy ratownictwa, które już, to jest płetwonurek, który ma jakieś już doświadczenie w wodzie. No i bardzo mile widziane, bądź na przykład przed częścią praktyk trzeba dodatkowo jeszcze mieć kursy wrakowo-morski, ale to jest związane z praktykami, z udziałem w badaniach, które odbywają się na morzu. Czyli tak naprawdę trzeba mieć już doświadczenie na studiach podyplomowych? Tak, ponieważ my nie jesteśmy w stanie w ciągu roku nauczyć tego. Znaczy my uczymy archeologii, nie uczymy nurkowania. Więc jeżeli ktoś chce studiować na studiach podyplomowych archeologię podwodną, powinien być na tyle dobrze jakby praktycznie ustawionym nurkiem, który pomoże nam w pracach. Oczywiście te studia trwają rok, więc też może być tak, że nadgonimy pewne uprawnienia, prawda? Rok to jest masa czasu, to można naprawdę sporo ponurkować i sobie wspomóc, ale wiem, że też jest dosyć ciężko, jeżeli zaczynamy od początku, jeżeli byśmy przyszli bez żadnego stopnia, dlatego też wymagamy, jest napisane, że średni stopień. Zgadza się. Ale tak naprawdę tutaj mogą być, możemy porozmawiać na ten temat zawsze. No, czyli rozumiem, że studia dzienne trwają dłużej, więc jest jeszcze więcej czasu, żeby się nauczyć nurkować tak naprawdę, za czym pojawią się te badania. Tak, oczywiście, zresztą przyznam, że mamy niewielką grupę studentów, którzy dostają się na archeologię z myślą, będę archeologiem podwodnym. To najczęściej jest tak, że pierwszy rok i spotkania takie studenckie organizowane przez samorząd, mające na celu przedstawienie tym pierwszoroczniakom sytuacji, jaka jest na wydziale, co robimy i wtedy też są zachęcani i bardzo wiele z nich pierwszy raz słyszy o archeologii podwodnej i nagle takie zafascynowanie, o rany, to może ja też. Zbierają się w kole naukowym i tutaj już wiadomo, że nic nie działa tak dobrze jak banda przyjaciół i kolegów troszeczkę lepiej doświadczonych, którzy powiedzą, jak to zrobić, żeby było dobrze i jak w tym wszystkim też. Oprócz tego, że sobie ponurkować, kształcić się, to też i dobrze się bawić. No nie oszukujmy się, to są studenckie czasy. No dokładnie, studenckie czasy. Jeszcze pewnie ciekawe, fajne wyjazdy. To mam takie pytanie, jakie umiejętności, nie wiem, uprawnienia zdobywa się po ukończeniu takich studiów, tak? Co otrzymuje taki student po zakończeniu studiów? No bo rozumiem, dokształci się pewnie w nurkowaniu, pozna pracę badawczą, ale co dalej? Co on jeszcze ma?
Studia podyplomowe Uniwersytetu Warszawskiego nadają dyplom, tak jak każde inne studia. To jest poszerzenie horyzontów, akurat tutaj w zakresie archeologii podwodnej, bo to jest około 200 godzin w ciągu roku wykładów, ćwiczeń, informacji o różnych aspektach związanych z archeologią podwodną, czyli tak naprawdę i historię badań, i metodyka badań, i najciekawsze badania znaleziska właściwie od, nie wiem, Morza Bałtyckiego przez Morze Śródziemne, Azję, Pacyfik, po tak naprawdę nasze jeziora, w ogóle archeologię śródlądową oraz archeologię wysokogórską, więc jest takie kompendium wiedzy na temat archeologii podwodnej, ale też zapoznanie się z naukami pomocniczymi. Wykorzystywanie nauk pomocniczych do archeologii, czyli fizyki, czyli różnego rodzaju rzeczy związanych z hydroakustyką. Tutaj mamy zajęcia prowadzone przez hydrogeologów z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Mamy elementy konserwacji, które również prowadzone są przez specjalistów, jak również przede wszystkim nauka znajomości materiału. To są zajęcia warsztatowe, które to jest przekleństwem naszych studentów, ale oni tak tylko mówią, bo robią to bardzo chętnie, uczą się rysunku na przykład. No to, co jest najważniejsze, właśnie jeżeli my jeżeli coś wydobywamy, mamy jakikolwiek materiał zabytkowy z naszych badań, decydujemy się go podjąć, prawda? Wyjąć z dna, tak? Wyjąć z dna, to obowiązuje nas pełen proces dokumentacji, zarówno dokumentacji wykonanej pod wodą, jak i dokumentacji wykonanej już w warunkach laboratoryjnych. Krótko mówiąc, to wszystko trzeba sfotografować, opisać i często narysować. I tak, jeżeli zbierzemy sobie dużo ceramiki, to skorupka po skorupce siedzimy długie wieczory i studenci wszyscy rysują. Tak, przerwa powierzchniowa w składaniu wazy. No to jest za każdym razem, ja mówię, myślę, że każdy, kto jest zafascynowany archeologią, to czy na lądzie to będzie uwielbiał kopanie, po prostu kopanie i zwyczajnie machanie szpadlem, łopatą, nieraz tą szpachelką, tak pod wodą najfajniejsze jest nurkowanie, eksploracja, poszukiwania, ale za każdym razem co najmniej połowa, a często dużo więcej procent tej pracy to są badania na powierzchni na lądzie związane z dokumentacją, inwentaryzacją i przetwarzaniem danych w tej chwili. Więc... Wspomniałaś o wykopaliskach, czyli kopanie. To jaki sprzęt używacie do wydobywania tych rzeczy spod wodą? Czy to są dokładnie takie same miotełki, szpadelki, jak widzimy na filmach typu, nie wiem, Jurassic Park, czy coś tam oczyszczają te kamyczki, nie wiem, kości? Jak to wygląda pod wodą? Czy to jest podobny sprzęt, czy zupełnie inaczej? Tak, takie pytanie, czy pod wodą da się kopać? Tak. Da się kopać. Znaczy proces, ja zawsze mówię, archeologia jest jedna i metodyka jest jedna, różne są tylko narzędzia, a narzędzie w naszych rękach będzie użyte tak, jak my tego będziemy nauczeni i przygotowani. I tak jak na powierzchni, na lądzie możemy zdejmować duże powierzchnie areałów za pomocą powierzchniowe warstwy, za pomocą pod kontrolą oczywiście spychacza. Później wchodzą szpadle, łopaty i później misterne szpachelki, pędzelki. Tak, to właśnie ta wizja archeologa, który sobie tam miotełkuje, prawda, coś pędzelkiem odgarnia kurz z zabytku. To samo przynosimy pod wodą. Tu po prostu musimy dokładnie ten sam proces zrobić i do tego będziemy używać eżektorów, czyli takich, jakby to powiedzieć, odkurzaczy podwodnych, róż zasysających po prostu nawarstwienia denne, które pod naszą kontrolą, bo one również mają różne średnice, różna moc, można mieć do czynienia z takimi technicznymi urządzeniami, które są bardzo ciężkie i o bardzo dużej mocy, jak i również eżektorki tak małe, które będą z precyzją pędzelka nam odgarniać mułek. To wszystko, my do tego musimy być przyuczeni. Więc takimi sprzętami posługujemy się w zakresie zdejmowania tych nawarstwień. Następnie do odczyszczania również wielokrotnie będziemy używać pędzelka, bardzo drobnego sprzętu, żeby coś bardzo, bardzo delikatnie i umiejętnie przygotować do fotografii, do dokumentacji, żeby coś odczyścić. Tej dokumentacji podwodnej jeszcze. Dokumentacji podwodnej, tak. Czyli rozumiem, że też na studiach jest zajęcia z fotografii podwodnej pewnie. Też, oczywiście. To znaczy nasi studenci praktykują fotografię pod wodą najczęściej na badaniach, w których uczestniczą, podwodnych. Natomiast jako jeden element programu w ogóle studiów jest po prostu fotografia.
Bo ja zawsze też powtarzam wszystkim, że im więcej nauczycie się na lądzie, tym lepsi będziecie pod wodą, bo zawsze prościej jednak jest nauczyć się bycie perfekcyjnym w czymś na lądzie i przenieść to w warunki podwodne, prawda? Niż uczyć się tam, kiedy przy okazji będziemy walczyć, nie wiem, z pływalnością, z wizurą, z milionem różnych innych rzeczy. A jeszcze pewnie prądy na jakimś morzu. No właśnie, więc im więcej praktykujemy w warunkach dla nas bardziej sprzyjających, lepszych, komfortowych, tym sprawniej przynosimy i sprawniej będziemy działać pod wodą. Także te wszystkie elementy metodyczne tutaj praktykujemy w trakcie roku akademickiego. No, super. Na uczelni. Jeszcze wracając do tematu tych, no zrobiliśmy zdjęcia, nie wiem, tej wazy pod wodą i decydujemy się, że ją wyciągamy, tak? Czy to się wyciągają podnoszę w rękawiczkach, czy są jakieś specjalne urządzenie, żeby wynieść jej w tej wodzie, w tym środowisku, w którym to istnieje, żeby nie zniszczyć? Czy po prostu tak sobie biorę i wyciągam z dna, nie wiem, z jakich tam głębokości nurkujecie? To jest bardzo, dziękuję Ci za to pytanie, bo to jest bardzo istotne pytanie. Przede wszystkim w 2001 roku została podpisana konwencja paryska, konwencja o ochronie kulturowego dziedzictwa podwodnego. My jesteśmy, Uniwersytet Warszawski, tutaj nasz wydział jest jednym z uniwersytetów sieci UNESCO Unitwin Network for Underwater Archaeology i to są uniwersytety z całego świata, które prowadzą program edukacyjny w zakresie archeologii podwodnej. No i my tu się mieścimy, jesteśmy nawet tak zwany full member, czyli mamy tam pełne uprawnienia, ale też dlaczego o tym mówię? Bo my się też zobowiązujemy działać zgodnie z konwencją. Konwencja, Polacy, my jako uczestniczyliśmy w tworzeniu konwencji, która, tak jak mówię, została podpisana w 2001 roku, natomiast w Polsce została ona ratyfikowana rok temu. Znaczy w 2021. Tak już teraz, nie rok temu, ale w ubiegłym roku została, dopiero po 20 latach została ratyfikowana. Konwencja ma swoje punkty, do których nas zobowiązuje. Między innymi jest to zachowujmy dziedzictwo podwodne in situ, co oznacza w miejscu, znalezienia. I tak naprawdę dlaczego? To nie chodzi o to, żebyśmy nic nie pokazywali, nie wydobywali, nie, tylko bardzo łatwo jest coś wyjąć spod wody. Natomiast proces konserwacji, zapobieżenie temu, żeby ten zabytek nie został zniszczony, może być często bardzo kosztowny oraz bardzo długi. Może nie będziemy tu mówić o ceramice, która tak naprawdę jest materiałem dosyć wytrzymałym, prawda? I jeżeli ma ona ulec przemieszczeniu, zniszczeniu, jest zagrożona, to podejmiemy. Poza tym zawsze będziemy potrzebować jakiegoś materiału dokumentacyjnego, żeby móc wnioskować o chronologii funkcji stanowiska. Natomiast jeżeli będziemy mieli do czynienia z elementami wielkogabarytowymi, jak na przykład wraki statków, łodzie. Zwłaszcza drewniane pewnie. Oczywiście, elementy mostów, pomostów. Jeżeli mielibyśmy coś podjąć, musimy się, oczywiście oprócz tego, że 3 razy nad tym zastanowić, to na pewno zapewnić środki na konserwację i później na przechowywanie takich zabytków, bo pamiętajmy o tym, że powierzchnie muzealne, magazynowe też mają swoją wytrzymałość, prawda? I to jest takie zawsze hurra, cudownie, mamy kolejną łódź, wyjmijmy, ale zastanówmy się po co. I gdzie to wstawić? I czy to jest tak naprawdę tak bardzo atrakcyjne wystawienniczo? To jest pierwsze pytanie. Drugie, ile będzie kosztowało i ile czasu będzie trwała konserwacja? Bo tak jak wiemy, waza cały czas jest konserwowana, non-stop ten proces trwa, cały czas. My mamy w Gdańsku, w Tczewie wspaniałe Centrum Konserwacji Wraków. To są wszystko bardzo długotrwałe procesy, bardzo, bardzo kosztowne i wymagające sprzętu, pomieszczeń, a później właśnie kwestia wystawiennicza. Czy mamy muzea, które to będą wystawiały? Bo oczywiście część tak, bardzo fajnie, muzea też chcą, ale też mają ograniczone, prawda, miejsce i ilość. Więc tutaj takim priorytetem tej konwencji, ja się zawsze rozgaduję, jakie są konwencji, przepraszam najmocniej, ale priorytetem jest tworzenie muzeów podwodnych. Czyli tak naprawdę udostępnianie wrakowisk, miejsc, gdzie mamy zabytki archeologiczne dla ludzi, żeby to było atrakcyjne miejsca nurkowe, w jakiś sposób zabezpieczone, czy tam będzie monitoring, czy do tego uprawnieni przewodnicy, no to musi być monitorowane, musi być kontrolowane, ale naprawdę jest bardzo fajne, żeby to udostępniać, żeby tam można było nurkować, oglądać sobie, zapoznawać się. To brzmi naprawdę zupełnie fajnie, bo mamy muzeum pod wodą tak naprawdę. Tak. I teraz to, co na przykład robi Muzeum Morskie w Gdańsku, mamy wirtualny skansen wraków dla tych, którzy nie mogą, znaczy nie chcą nurkować, nie lubią nurkowania, a być może niekoniecznie dla nich
fajne jest nurkowanie w Bałtyku, które jest dosyć wymagające. Mogą obejrzeć sobie dokumentację 3D wraków, które leżą z tych waszych zdjęć? No to są akurat badania Muzeum Morskiego w Gdańsku, w których też często uczestniczyliśmy, ale tak, właśnie ta teraz popularna kwestia dokumentacji, fotogrametria, przedstawienie czegoś w 3D, to wszystko służy temu, żebyśmy udostępniali to, bo tak jak mówiłam, to dziedzictwo należy do każdego z nas i super, jeżeli tak będziemy działać, że jak najszerzej będziemy to popularyzować i udostępniać i niekoniecznie udostępniać w gablocie muzealnej, gdzie tak jakiś wręgi, których nie każdy będzie mógł sobie zwizualizować, jak ten wrak wyglądał, będą bardzo atrakcyjne dla zwiedzającego. Może jednak bardziej atrakcyjne będzie przedstawienie już takiej rekonstrukcji 3D, zdjęć, prawda, z dokumentacji. Zdecydowanie tak. A dla płetwonurków popłynięcie sobie na miejsce i zobaczenie, jak to wygląda. Także... No to zdecydowanie. Nawet o tym nie pomyślałem, że tak można robić. Dlatego w zasadzie wyjmujemy to, co jest nam potrzebne tak naprawdę do wnioskowania o stanowisku, co może być zagrożone, czyli no wiadomo, mamy prądy, mamy erozję denną, mamy kwestie sztormów i coś, co po prostu... Czy nawet statki, które ciągną sieci po dnie. Tak? Oczywiście, coś, co może być zniszczone, to my zabezpieczamy, prawda? To zabezpieczamy i jakieś tam rzeczy można pobrać, ale wielokrotnie, nawet całe cargo są zostawione. Wielokrotnie mamy tak nawet niedaleko nas i na naszych wodach naprawdę bardzo dobrze wyposażone wraki, które tam sobie bezpiecznie leżakują i mam nadzieję, że będą udostępniane dla szerszej publiczności. Czyli wy wiecie, gdzie są, a inni jeszcze nie? Znaczy to jest, ja myślę, że no, może nie to, że ja wiem, ja uczestniczyłam w badaniach, o tak powiem wymijająco, ja uczestniczyłam w badaniach kilku takich ciekawych wraków. Często ich pozycje są znane generalnie, ale często one po prostu znajdują się w strefie, gdzie nie ma pozwoleń na nurkowania, bądź te nurkowania są ograniczone, no bądź z uwagi na to, że nie ma zapewnionego monitoringu i pełnej ochrony, nie są udostępniane pełne pozycje tych wraków. Jasne. To jak już mówimy o badaniach, to nie wiem, jakie było takie najfajniejsze twoje odkrycie, albo może twoich studentów, coś, co wpadło w pamięć? No. I teraz czar prysł. No bo, proszę Państwa, wszyscy marzymy o tej krystalicznie pięknej, błękitnej wodzie, rafa koralowa, kolorowe ryby i wrak wypchany... I Atlantydy na przykład. Tak, oczywiście. I te wraki wypchane amforami. To jest. Tak, to jak najbardziej jest. Nasi koledzy eksplorują to na przykład na wodach Morza Śródziemnego. Ja uczestniczyłam w badaniach w workshopie właściwie w Korei, gdzie mamy te statki ze szlaku jedwabnego wypchane wręcz porcelaną, piękną ceramiką, wszystkim. To jest. Natomiast ja muszę powiedzieć, że chyba wśród nas my jesteśmy tacy troszeczkę nienormalni jednak. Ogromne emocje. No, każdy ma swoje zainteresowania i ma jakąś dziedzinę, w której się kształci. Na przykład moja koleżanka Gosia z tej pracowni w tej chwili realizuje swój doktorat poświęcony osiedlom nawodnym. Ja również ze swoją specjalizacją jestem ściśle związana z jeziorami i z Mazurami i dla nas takim cudownym odkryciem i fantastyczną rzeczą są po prostu paliki podwodne, znajdowanie jakichś elementów, fragmentów ceramik z wczesnej epoki żelaza i wszelkich świadectw tego, że mamy do czynienia z reliktami osiedla nawodnego. Form tak popularnych między innymi w północno-wschodniej Polsce. Dla innych moich kolegów, dla mnie również zawsze znalezienie dłubanki, prawda, która może być różnie datowana, będzie również niezwykle cennym odkryciem, także to ma taki aspekt bardzo wielowymiarowy tak naprawdę. No. A ja w ogóle, żeby było jeszcze śmieszniej, od lat koordynuję takie badania w Zatoce Arabskiej, nazywanej też, inaczej nazywanej Perską, na wyspie Fajlaka w Kuwejcie, gdzie uprawiam archeologię podwodną, która polega na tym, że czekam, kiedy będzie odpływ i wody nie będzie i wchodzę w kaloszach, bądź w butach do chodzenia po plaży na teren ten pływowy, prawda, i szukam konstrukcji kamiennych na dnie. Znaczy ja je dokumentuję, takie ogromne konstrukcje kamienne. Generalnie w tej strefie pływowej prowadzimy dokumentację i poszukujemy wszelkich reliktów działalności ludzkiej i to się w zasadzie ogranicza do różnych reliktów portów, infrastruktury portowej oraz do bardzo ciekawych konstrukcji kamiennych, tak zwanych stone tidal wires. To są
byśmy to mogli powiedzieć, samołówki, jazy pływowe, to są takie ogromne konstrukcje w postaci murów różnego rodzaju kształtu budowane w strefie, gdzie pływy działają, gdzie po prostu zalewane są co najmniej 2 razy dziennie do połowu ryb i różnego rodzaju owoców morza. Więc to jest, ostatnim laty mnie to pochłania, więc taka archeologia wodna, podwodna na sucho. To brzmi fajnie, czyli faktycznie nie trzeba mieć tych wymagań nurka do pewnych badań. No, również miałam przyjemność, ogromną przyjemność z takich naprawdę, no myślę, że taka, mogę powiedzieć, że to naprawdę była przygoda życia, ponieważ to jeden z naszych projektów na wydziale to jest projekt badań wysokogórskich w jeziorach andyjskich w Peru. Projekt prowadzony jest przez doktora Maćka Sobczyka i profesora Mariusza Ziółkowskiego. No, Maciek Sobczyk, który był pomysłodawcą tego projektu, od lat zajmuje się badaniami w strefie Andów, badaniami, tam badane są różne sanktuaria, obrzędy, no różne zwyczaje związane z funkcjonowaniem tam jeszcze ludności zarówno inkaskiej, jak i przedinkaskiej. No i jednym z pomysłów Maćka było sprawdzenie, to wynikało oczywiście ze źródeł, z jego doświadczeń, sprawdzenie jezior wokół góry Salcantay i każdy z tych jezior położony jest powyżej 4000 metrów nad poziomem morza. Tam chyba tabele nurkowe nie sięgają już. Mieliśmy wsparcie tutaj z naszego ośrodka medycyny z Gdyni, medycyny hiperbarycznej. Także tu się wspieraliśmy, oczywiście wcześniej przygotowywaliśmy też, no nie robiliśmy tam dużych głębokości, także te nurkowania były dosyć bezpieczne, ale to na pewno było wyzwanie i to było, mogę powiedzieć, że przygodą, a znaleźliśmy tam, są publikowane materiały, jakieś elementy konstrukcyjne, które być może mogą świadczyć o jakiejś działalności rytualnej, to zostawiam kierownikowi projektu do pełnej publikacji, ale na pewno wtedy każdy ślad pod tą wodą, który dla nas byłby znakiem, jakiś kamień, który wydawał nam się szlifowany czy obrabiany ręką ludzką, był właśnie na wagę tego skarbu, prawda, o którym mówiliśmy, tej ogromnej wartości, że coś takiego może tam się znajdować. Także nie zawsze tylko te galeony tak bogato wyposażone, aczkolwiek oczywiście no, każdy z nas marzyłby również i o takich badaniach. No, to wszystko jest fascynujące. To naprawdę każdorazowo, jeżeli każdy z nas, mówię, specjalizuje się w czymś, prawda? Mamy jakiś projekt i dla każdego to jest bardzo takie... Ten skarb i te nasze sukcesy są bardzo takie uzależnione właśnie od tego, co tak naprawdę jest naszym celem badawczym, co jest postawione jako problem badawczy. Więc to w tą stronę. Brzmi naprawdę niesamowicie, zwłaszcza te jeziora wysokogórskie, bo to już w ogóle naprawdę inna przestrzeń. No to była naprawdę przygoda, tak. To jest wysokość, to jest no, trudność przede wszystkim. Trudność polegająca na ogromnym wysiłku logistycznym. Wniesienie sprzętu pewnie też. Tak, poza tym no, jesteśmy do tej pory jedyną ekipą, która ma pozwolenia w parku Machu Picchu na nurkowania, więc to są zupełnie pionierskie rzeczy w tamtym rejonie. Projekt trwał 3 lata, ja uczestniczyłam w pierwszym sezonie. Na chwilę obecną jest jakby pewien etap jest zakończony. Jest też publikowany i był prezentowany na różnych konferencjach, także ten etap jakby możemy wstępnego sprawdzenia uznać za zakończony i zobaczymy, co dalej będą nasi koledzy od strefy andyjskiej proponować. Super, to życzę wam jak najwięcej badań takich w takim razie. No, Małgosia uczestniczy z kolei w projekcie doktoranckim koleżanki z Krakowa, uczestniczy w badaniach w Gwatemali na jeziorze Petén-Ica, więc naprawdę tych zagadnień jest bardzo dużo. Jak mówiłam, ja byłam na takich warsztatach trochę metodycznych, trochę zaproszona tam jako ekspert w Korei Południowej, żeby nie było wątpliwości. No jesteśmy w Zatoce Arabskiej w Kuwejcie. Oczywiście tutaj realizujemy w Polsce. No to jest cały czas już od naszego własnego podwórka Wisła, która jest przebogata i projekty idą od lat. Zaczęło się od uratowanych z potopu, prawda? Od projektu Marcina Jankowskiego, Huberta Kowalskiego, projektu poświęconego tym znaleziskom z okresu Wazów w Wiśle. Co poszło dalej, zaczęło się oczywiście przy weryfikacji Wisły, przy sprawdzaniu z sonerami i za pomocą różnych urządzeń hydroakustycznych rozpoczęły się
cała świadomość tego, ile mamy tutaj wraków. Zaczęła się ochrona starych przepraw mostowych, pali tak naprawdę, które, no rzeki, nie oszukujmy się, kiedyś były tym elementem, który był najmniej chroniony. W tej chwili konserwatorzy zabytków są już wyczuleni na to, że jeżeli wchodzi inwestycja na rzekę, cokolwiek, dobrze zrobić nadzór, dobrze poprosić archeologów podwodnych, żeby sprawdzili. Także no, w samej Warszawie mamy naprawdę... I to dosyć blisko uniwersytetu. Tak, no mamy naprawdę kawał archeologii podwodnej, już lakonicznie zupełnie. No, jeziora, wiadomo, na Mazurach jesteśmy związani z różnymi projektami badawczymi, bo to nie tylko czyste badania takie podwodne, gdzie idziemy od razu, wychodzimy z założenia, że dobrze, ja na przykład przez lata badałam wyspy, naturalne wyspy na jeziorach, gdzie bardzo często znajdowały się ślady osad z wczesnej epoki żelaza, późnej epoki brązu, wczesnej epoki żelaza i oczywiście przy okazji wysp weryfikowaliśmy, co jest pod wodą, czy towarzyszy temu jakaś infrastruktura jeszcze podwodna. Jeżeli moi przyjaciele prowadzą badania wykopaliskowe cmentarzy z osad, które są uznane jako te lądowe, no przecież ci ludzie żyli nad wodą, weryfikujmy, co jest dookoła, prawda? Tutaj Małgosia, osiedla nawodne, czyli te konstrukcje już osiedli rusztowych, więc tak naprawdę tych aspektów badań może być bardzo, bardzo dużo i z kolei nasz dziekan, profesor Bartosz Kątny, który jest również archeologiem podwodnym, super, prowadzi fascynujące badania, no niezwykłe badania archeologiczne podwodne w jeziorze Lubanowo w północno-zachodniej Polsce, gdzie mamy do czynienia z pierwszym w Polsce stanowiskiem ofiarnym, związanym z okresem, no, z czasami od okresu rzymskiego, może tak bym to nazwała tutaj, również jest to szeroko publikowane, można znaleźć w literaturze, więc to naprawdę jest taka ogromna, wielobarwna gama naszych zainteresowań i stanowisk, także, a co do badań zagranicznych też, no przez lata byliśmy związani z Półwyspem Krymskim. To była nasza współpraca między Akademią Nauk, Ukraińską Akademią Nauk, a Uniwersytetem Warszawskim i badania prowadzone i na stanowiskach lądowych oraz pod wodą na Krymie zostały zawieszone z uwagi na zmianę sytuacji politycznej. W tej chwili wspomagamy misję ukraińską, która w tym kawałku jeszcze ukraińskim na Morzu Czarnym prowadzi badania, Sławek Gerasimow. Były próby w Gruzji robienia badań podwodnych, natomiast to jest temat jak najbardziej otwarty, Morze Czarne, również w strefie śródziemnomorskiej, tylko to jest tak, że nas jest wszędzie garstka. Jest nas garstka tutaj, w Toruniu, w Gdańsku i też nie możemy, znaczy każdy idzie zgodnie ze swoją specjalizacją, zainteresowaniami, ale dzięki temu właśnie, że jesteśmy w tej sieci UNESCO, tych uniwersytetów, my się znamy. Tak naprawdę ta rodzina archeologów podwodnych z całego świata, jesteśmy rozpoznawalni między sobą, mamy do siebie kontakty i załóżmy, jeżeli ktoś sobie wymyśli, że chce zajmować się, nie wiem, szczególnie go interesuje jakaś tam gałąź badawcza, załóżmy związana z, nie wiem, z Hiszpanią czy z wodami Morza Północnymi, to też wiemy, gdzie możemy go skierować, gdzie możemy zapytać naszych kolegów z innych uniwersytetów, czy prowadzą jakieś badania w tym zakresie, czy jest możliwość oczywiście wymiany, tutaj najczęściej działa Erasmus, także to jest taki obszar bardzo, bardzo otwarty. No, wszystkiego nie możemy, ale tak naprawdę jesteśmy otwarci i wszystko jest do zorganizowania. No tylko to też muszą być osoby zainteresowane, prawda? Muszą chcieć robić specjalizację w danym kierunku. Czyli w takim razie życzymy wam jak najwięcej studentów, tak? I przyszłych archeologów podwodnych. No, dziękuję bardzo. Ja myślę, że nam oczywiście, my sobie życzymy, bo czym by były uniwersytety bez studentów, Dokładnie. To jest rzecz absolutnie najważniejsza, to jest bardzo fajne, ale ja też bardzo, bardzo takim moim życzeniem jest to, że w związku z tym, że podpisaliśmy konwencję, w związku z tym, że powstaje Muzeum Archeologii Podwodnej, kształcimy studentów, to, że naprawdę każda jednostka związana z ochroną dziedzictwa podwodnego, jednostka muzealna, która w jakimś kontekście też opiekuje się wodą, to jest bardzo często, bo należy tylko zastanowić, jaką mamy sieć rzeczną, jezior i oczywiście te muzea, które mają dostęp do linii naszego Bałtyku, prawda, żeby mieli w swoim gronie, w swoim zespole osobę, która może niekoniecznie będzie miała pełne uprawnienia archeologa podwodnego, bo też wiem, że to nie jest takie do końca proste, ale właśnie zostanie dobrze przeszkolona w tym kierunku, która będzie pomocna, która będzie w stanie
bardzo zwracać uwagę na ten aspekt działalności, chronić to dziedzictwo, eksponować i upowszechniać, bo zainteresowanie jest naprawdę bardzo duże w społeczeństwie, to widać, to jest coś, co jest atrakcyjnego, prawda? Więc wydaje mi się, że przede wszystkim tu byśmy sobie życzyli, żeby te kadry związane z ochroną dziedzictwa podwodnego znalazły się w każdych instytucjach kultury, ochrony, zarówno państwowych, jak i może tam samorządowych, prywatnych. To by było naprawdę super. Takie mam pytanie jeszcze na koniec. Poszedłem sobie nurkować, zobaczyłem pod wodą ten magiczny skarb, coś co wydaje mi się, że jest skarbem, być może wazę jakąś, tak? Już wiem, żeby jej nie podnosić, tak, żeby ją zostawić. I teraz co najlepiej zrobić? Czy skontaktować na przykład bezpośrednio z wami, żebyście sprawdzili badania, czy z kim? Żeby nie zniszczyć tego, a jednak, żeby ktoś to mógł, nie wiem, sfotografować, opisać. Tak, najlepiej... Co mógłbym zrobić? Jak pomóc? No właśnie, raczej nie wyciągać. A jeżeli na przykład to pływa i widzimy, sztorm się odbija, po prostu jest to luźny kawałek, który, nie wiem, uderza nam o kamienie. Jeżeli za każdym razem dla nas najważniejsza jest lokalizacja, ale po co? Bo jest takie święte słowo, które wszyscy archeolodzy, nie tylko podwodni, wszyscy mówią kontekst. Kontekst. I tak naprawdę się ludzie pytają, ale o co wam chodzi z tym kontekstem? Kontekst jest na przykład takie coś, że prawda, ja znajduję sobie, kubek. No, jest to kubek. Określę sobie jego typ, z czego jest zrobiony i tak dalej, ale dlaczego ten kubek jest tutaj? Jaką on miał funkcję? Ten kubek stoi na stole, prawda? I tym kontekstem do tego kubka jest stół, będą inne przedmioty, a w szerszej skali, że jest to pokój, a w szerszej skali, że jest to Wydział Archeologii. I za każdym razem jeden przedmiot wyrwany właśnie z tego kontekstu daje nam tylko taką informację, ale super, znalazłem przedmiot. Natomiast nie wiemy zupełnie, dlaczego on jest tam, z czym wspólnie on był znajdowany. I tu nie chodzi tylko o zabytki takie materialne, ale również chronimy cały ten tak zwany kontekst przyrodniczy, bo tam może się okazać, że mamy, oprócz tego, że możemy pobrać próby palinologiczne, paleobotaniczne, możemy zrekonstruować środowisko, klimat, to możemy znaleźć bardzo wiele elementów, na które normalnie byśmy nie zwrócili uwagi. To mogą być ziarna zbóż, organika. I w tym roku w poprzednim sezonie w wakacje uczestniczyłam w badaniach tureckich w Liman Tepe i to było niezwykle fascynujące, gdzie już na jednej z warstw kulturowych znajdowaliśmy malusieńkie, to bardzo, bardzo takie drobne, to było pestki oliwek, które pochodzą z czasów założenia portu, więc bardzo wiele elementów możemy utracić przez takie wyrywanie. Ale wracając, co robimy? Zaznaczamy punkt przede wszystkim, gdzie to było i staramy się jakkolwiek to zadokumentować. Jeżeli nurkujemy, mamy aparat, zróbmy zdjęcie i przystawmy sobie coś, co da nam skalę. To nie musi być linijka, bo nie każdy pływa z linijką pod wodą czy z jakąś tam skalą. Nie wiem. Własna ręka? Własna ręka, możemy rękawiczkę położyć, możemy latarkę położyć, cokolwiek, żeby był tylko punkt odniesienia do tego, w jakiej to jest skali. Zróbmy kilka zdjęć dookoła, prawda? Możemy określić sobie dno, właśnie te kilka zdjęć dookoła, co tam jeszcze wokół jest i postarajmy się zaznaczyć pozycję. Jeżeli nie mamy, bo oczywiście też możemy mieć GPS, możemy mieć cokolwiek, teraz mamy telefony komórkowe, więc może po wynurzeniu złapiemy sobie punkt, postawimy sobie, prawda, na mapie punkt, ale staramy się jak najbardziej oddać miejsce, w którym to było znalezione i ten zabytek jak najlepiej opisać. Tak po kolei, co to jest, co mi się wydaje, wszystkie elementy, jakie zobaczymy, możemy narysować szkic, to zawsze będzie pomocne, jeżeli to jest na przykład coś niedaleko brzegu, prawda, to załóżmy, tu jest chałupa, tu jest chałupa, tu jest chałupa, tu jest drzewo, tu jest coś i taką sobie mapkę lokalizacyjną zrobimy. Fotografujemy to wszystko przecież teraz, robimy panoramę, więc jest milion takich, staramy się jak najwięcej rzeczy z tego wyłapać i do najbliższej komórki archeologicznej. Tak naprawdę w każdym, czy to będzie lokalne muzeum, generalnie powinniśmy to zgłosić do konserwatora, ale konserwator pracuje 8-16 albo możemy to zgłosić do najbliższej komórki, jakiejkolwiek archeologicznej, to może być lokalne muzeum, nawet nie musi być archeologicznej, albo możemy to zgłosić na policję. Policja powinna to, tam są tryby specjalne określone, zgłosić do konserwatora. Także komuś dajemy znać, po to też, żebyśmy nie byli posądzeni o niszczenie zabytku, o to, że specjalnie tam pływaliśmy i grzebaliśmy i chcieliśmy coś wyciągnąć. Nie, tym bardziej, że naprawdę to jest bardzo fajnie. Ja teraz piszę 2 opinie do ministerstwa. Jestem również rzeczoznawcą w dziedzinie dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa właśnie za takie zabytki zgłoszone.
I to nieraz mogłoby się wydawać, że to są drobiazgi, ale to ma naprawdę znaczenie archeologiczne. Ja piszę moją opinię, co to jest. Załóżmy oczywiście zgodnie z moją wiedzą, jeżeli jest to warte, jest to zabytek. I to jest zgłaszane i taki znalazca, który zachował się oczywiście odpowiednio i zgodnie z prawem, może dostać nagrodę. No, może to być w jakiś sposób gratyfikowane, a wydaje mi się, że nie ma lepszej gratyfikacji, jak to zawsze było w wystawie, prawda, pan taki znalazca zabytku, który zgłosił, no to od razu każdy chciał być też taki na wystawie. Nie no, śmieję się oczywiście, ale to są takie elementy, które warto zgłaszać, naprawdę warto. Wielokrotnie badaliśmy stanowiska, które zostały zgłoszone przez znalazców i na pewno nie warto poszukiwać na własną rękę bez zezwoleń. To absolutnie nie warto. I naprawdę możemy sobie narobić bardzo dużo problemów, jest to niezgodne z prawem, ale powiem też, że bardzo zachęcam do działań, jeżeli ktoś ma ochotę, lubi historię, czymś się bardzo fascynuje, interesuje. Przy muzeach często działają stowarzyszenia. Są naprawdę grupy, które bardzo ściśle współpracują z archeologami, które są dla nas niezwykle pomocne. My naprawdę bardzo często wykorzystujemy to, że tam w tych grupach, różnych stowarzyszeniach, fundacjach są po prostu specjaliści, którzy nas wspomagają, wspierają i to jest fajne, więc naprawdę wszystko można, tylko róbmy to zgodnie z prawem. Super, także dziękuję Ci za dzisiaj, oby jak najwięcej takich zachowań, jak najwięcej studentów, no i znalezienia ciekawych A ja jeszcze kultury. tylko powiem tak od siebie, że no cóż, ja zapraszam na archeologię, zapraszam na nasze studia podyplomowe, gdzie następna edycja ruszy prawdopodobnie od września, bo na pewno ruszy. Mieliśmy ruszać w marcu, ale ruszymy od października z uwagi na zmiany programowe, które związane są ze zmianą regulaminu studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, ale też zachęcam do śledzenia, jesteśmy tak na Facebooku jako Underwater Expedition. Tak. I również jeżeli na YouTubie wejdziecie sobie w Wydział Archeologii, to tam możecie znaleźć 3-dniową konferencję o archeologii podwodnej, która odbyła się teraz w listopadzie. To jest Fourth Warsaw Seminar on Underwater Archaeology. Zachęcam, międzynarodowa. Uważam, że wspaniała, oczywiście będę chwalić swoje, ale naprawdę niezwykle ciekawa, bardzo fajna konferencja, gdzie możecie znaleźć, myślę, że każdy coś dla siebie, jakiś referat interesujący go znajdzie, więc zachęcam do śledzenia nas zarówno na stronie wydziału, jak i myślę, że Facebook jest chyba taki najbardziej podatny na bieżące informacje, więc Underwater Expedition, Wydział Archeologii UW. Super, dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Nie chcesz, by ominęła Cię żadna podwodna przygoda? Zapisz się na newsletter. Co 2 tygodnie dostarczymy Ci powiadomienie o kolejnym odcinku. Od wywiadów z ekspertami, a skończywszy na szalonych relacjach z malowniczych miejsc do nurkowania. Śledź również nasze nowe odcinki na stronie internetowej spodwody.pl, gdzie znajdziesz dodatkowe materiały do każdego odcinka. Na kanale YouTube obejrzysz dodatkowe wideo, filmy. Subskrybuj nasz podcast w swojej ulubionej aplikacji, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Do usłyszenia.